Cześć, w dzisiejszym filmie przybliżymy Wam sylwetkę czołgu T-72, jego różne wersje, stanowiska bojowe, załogi i kilka ciekawostek. Zapraszam. Więc teraz może przejdźmy do tego, dlaczego tak właściwie armata gładkolufowa stała się jakkolwiek rewolucyjna. Otóż pozwalała strzelać dużo skuteczniejszą amunicją penetracyjną. A teraz możecie zapytać, ale jak to? Przecież bez gwintu to niecelne będzie. Odpowiedzią są brzechwy stabilizujące, jak na tym pocisku F-19. Kiedy pocisk jest wystrzeliwany, one rozkładają się i stabilizują jego lot. Czołgi są trochę jak Pokemony. Powiedzmy, mają stopnie ewolucji. T-55 przyszedł w T-62, czyli czołg zasadniczo bardzo podobny, ale powiększony i co najważniejsze, gładkolufową armatą kaliber 115 mm. T-62 okazał się niewystarczający z kilku powodów, ale przede wszystkim jego czteroosobowa załoga nadal stanowiła problem dla kraju, którego doktryna stanowiła zasadniczo o wojnie nuklearnej. A jak wiadomo, ładowniczy, jako że najbardziej się męczy, zginąłby jako pierwszy w razie ewentualnej wojny jądrowej. Zwyczajnie przez największe zmęczenie najszybciej dostałby choroby popromiennej. Więc co to stanowiono zrobić? Otóż zastąpić go maszyną. Bo po pierwsze, maszyna zajmuje mniej miejsca, maszyna jest bardziej niezawodna i maszyna nie umrze. T-64 okazał się rewolucyjnym i naprawdę dobrym czołgiem, tylko że miał trochę wspólnych cech z teściową, czyli był cholernie kapryśny. Często się psuł i zasadniczo to nie pasowało Sowietom, więc postanowili opracować tańszą i łatwiejszą w produkcji, a przy tym bardziej niezawodną wersję. I tak oto dotarliśmy do T-72. Dla ciekawych, co tak właściwie mam na sobie, to na ten moment jest to sylwetka dowódcy ukraińskiego T-72 z Przykarpackiego Okręgu Wojskowego z wczesnych lat 90. Omawianie T-72 wypadałoby zacząć od miejsca dowódcy, które obecnie zajmuje. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to NSW, przeciwlotniczy karabin maszynowy kaliber 12,7 mm. Nie jest zasadniczo zaprojektowany, żeby strącać śmigłowce szturmowe, ale jak to każdy karabin, może służyć też do innych celów, np. rażenia piechoty czy lżej opancerzonych celów. Jeśli chodzi o strzelanie do śmigłowców, mamy tutaj taki oto celownik, kolimatorowy K10T, który został stworzony dokładnie w tym celu. To co? Zapraszam. Chodźcie. Dowódca T-72 ma do dyspozycji kilka kluczowych dla działania całej załogi systemów. Po pierwsze to, czyli przyrzut obserwacyjny TKN-3. Służy do obserwacji pola bitwy, no i jak możecie się domyślić, niespecjalnie cokolwiek z niego widać. Jest to jednak technologia z lat 70., więc nie można oczekiwać cudów. Poza TKN-em dowódca ma do dyspozycji tę oto konsolkę, którą może kontrolować automat ładowania. Jak widzicie, nasz czołg jest zasadniczo bardzo wielonarodowy, bo ma zarówno części czeskie, polskie, radzieckie, jak i prawdopodobnie niemieckie. Tutaj mamy kontrolkę do sterowania łącznością. Możemy się przełączyć między łącznością wyłączoną wewnętrzną, a łącznością zewnętrzną z innymi wozami. A tutaj mamy tak zwane AZR-y, które służą chociażby do wyłączania silnika w sytuacji awaryjnej. Spytacie pewnie teraz, po jaką cholerę dowódca miałby wyłączać silnik kierowcy? Otóż ma to absolutny sens, kiedy uświadomicie sobie, że takie czołgi używano chociażby podczas szkolenia nowych kierowców. Więc kiedy kierowca włączył go na przykład w nieprawidłowy sposób albo zaczęło się dziać coś niedobrego, wtedy dowódca, czyli szkolący, mógł go po prostu wyłączyć, żeby uniknąć uszkodzeń albo zasadniczo po prostu w celach szkoleniowych. Ciężko nie powiedzieć o słoniu w pokoju, czyli automacie ładowania, czyli urządzeniu, o którym narosło naprawdę wiele mitów, więc może kilka czas rozwiać. Po pierwsze, karuzela nie jest aż tak strasznym rozwiązaniem, jak media ją malują. Po pierwsze, jest umieszczona za najgrubszym pancerzem i w najsensowniejszym z punktu widzenia inżynieryjnego miejscu dla tego wozu, czyli głęboko w kadłubie. Więc szansa na jej trafienie jest statystycznie najniższa, a właściwie na jej porażenie. Problemem są dopiero pociski drugiego rzutu i ładunki miotającego drugiego rzutu, których jest zasadniczo tyle samo co w karuzeli, czyli 22 plus 22. I jako że są umieszczone w nie najmądrzejszych miejscach, powiedzmy to dosyć lekko, to jeśli załadujemy czołg pod korek, powiedzmy amunicją, w takim wypadku mamy odsłonięty ładunek miotający, który jest kartonowy w wersji bojowej, więc bardzo łatwo łapie ogień, więc jeśli czołg zostanie spenetrowany, no to załoga może powiedzieć życiu bye bye. Szanowni Państwo, kochani moi, skoro mówiliśmy już sobie dowódcę, to zapraszam do działu nowego. Możesz wchodzić. Witamy u działu nowego, czyli w miejscu, które zasadniczo jest uznawane za najbardziej klaustrofobiczne i w którym jest najmniej miejsca, ale jeśli spojrzymy statystycznie, no to mamy 20 mm więcej na bokach niż chociażby w Leopardzie 2, więc nie narzekajcie, nie jest aż tak źle. Po pierwsze mamy tu do dyspozycji TKN-1, czyli celownik dzienny.
który jest modyfikacją znanego i kochanego celownika z oryginalnego T-72 Ural, tylko że z dalmierzem laserowym zamiast optycznego. Był montowany i w zmodyfikowanych Uralach w T-72M aż do T-72. Tutaj zaś mamy celownik nocny, który łączy się z reflektorem światła podczerwonego z przodu wozu i zapewnia widoczność na zawrotne kilkaset metrów, podczas gdy czołg widać z 1,5 kilometra. Jakbyście się zastanawiali, jak tak właściwie kontrolować celownikiem czołgu i zasadniczo armatą, mamy tutaj urządzenie, które nazwano pieszczotliwie Czeburaczką, od dobrze znanego i lubianego bohatera bajki animowanej dla dzieci. Z przodu mamy przyciski do pomiaru laserowego, a także skasowania tego pomiaru, a z tyłu, z prawej strony mamy spust armaty, a z lewej strony spust do karabinu maszynowego, sprzężonego z armatą. Mamy tutaj jeszcze przełącznik wyboru rodzaju amunicji. Możemy oznaczyć jako załadowany, możemy wyłączony. Tutaj mamy odłamkowy, burzący i kumulacyjny. Armatę da się też kontrolować ręcznie. Tutaj mamy gałkę do obrotu góra-dół, tutaj prawo-lewo. Już zademonstruję. To co? Teraz to, co tygryski lubią najbardziej. I miejsce mechanika kierowcy. U mechanika kierowcy w T-72 miejsca jest bardzo podobna ilość co w T-55, ale jest kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, mamy tutaj dwie skrzynie biegów zamiast planetarnego mechanizmu skrętu, to znaczy, że kiedy ciągniemy drąg, jeden z biegów skrzyni redukuje się, ponieważ są dwie skrzynie po jeden na każdą gąsienicę. Więc chociażby procedura startu przewiduje start w dwójki, a czołg jest bardzo skrętny na trójce i piątce, w przeciwieństwie do czwórki i szóstki chociażby. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju wskaźniki. Jak możecie zauważyć, delikatnie świecą na zielono. Domyślicie się czemu? Otóż są pomalowane farbą radową. Kojarzycie na pewno farbę fosforyzującą za dzieciaka, którą malowaliście wszelkiego rodzaju figurki. One świeciły sobie 15 minut po naświetleniu. To świeci kilkadziesiąt lat, bez naświetlania. Jest po prostu radioaktywne. Czołgiści, tak samo jak piechota, mają na wyposażeniu granaty, znajdujące się w tych ładownicach. W naszym przypadku to F1, najbardziej klasyczne granaty z możliwych. Kierowcy mają też do dyspozycji taki oto przyrząd do jazdy nocnej, czyli noktowizor, który montują zamiast swojego przedniego peryskopu i ze wsparciem iluminatora mogą na spokojnie jeździć w nocy. Jakbyście pytali, co to takiego, to jest to iluminator światła podczerwonego, czyli zasadniczo taka wielka lampa, która świeci niewidzialnym dla ludzkiego oka światłem podczerwonym, które jest jednak łapane przez noktowizory używane na całym tym czołgu, więc zarówno kierowca, jak i działonowy mogą sobie tym bardzo pomóc w walce. No ale przy okazji oni widzą na kilkaset metrów, a czołg jest widoczny z kilku kilometrów, bo świeci się jak choinka. No ale to technologie z lat 70., więc nie możemy oczekiwać cudów. Zdejmuje się to w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj takie dwie nakrętki, które zasadniczo możemy odkręcić bez użycia żadnych narzędzi. I ujawnia nam się taka oto powierzchnia reflektora. Jakbyście spytali, jak to świeci, no to nie widać tego po prostu. Ale gdybyście zdjęli ten oto filtr, to byłoby fioletowe. T-72, tak jak i T-55 przed nim, był gorącym towarem w Układzie Warszawskim. Związek Radziecki sprzedał licencję na jego produkcję chociażby Polakom czy Czechom, którzy to produkowali go dalej i sprzedawali kolejnym kontrahentom. Czołgi lądowały chociażby w Syrii czy Iraku, gdzie akurat polskie sztuki produkowane przez gliwicki Bumar, tak jak ten konkretny, były bardzo lubiane, bo po pierwsze były dobrej jakości, a po drugie były pewnej jakości, która nie zmieniała się z sztuki na sztukę. A jak przyjdzie sadzić pomidorki, to będziemy sadzić pomidorki. Najbliżej do tego celu mógłby nadać się ten oto lemierz do samookopywania, czyli zasadniczo coś, co działa na zasadzie buldożera, który członkowie załogi są w stanie w krótkim czasie rozłożyć i kiedy czołg będzie jeździł przód, tył, przód, tył, przód, tył, piasek z przodu będzie się akumulował i utworzy coś w rodzaju górki, za którą czołg będzie mógł schować kadłub. Jakbyście się zastanawiali, czym jest to dziwne zgrubienie na armacie, jest to tak zwany przedmuchiwacz, czyli jeden z głównych sposobów, dzięki którym załoga miała się nie udusić oparami, zasadniczo gazami prochowymi po wystrzale. To właśnie zgrubienie sprawia, że większość z nich jest wysysana przez ciśnienie poza armatę i nie cofa się do przedziału bojowego. Jak możecie zauważyć na przykładzie mojego kolegi z załogi, który jest po mojej prawej,
Czołgiści czasami dostawali na wyposażenie dosyć nietypowe przedmioty, których przeznaczenia moglibyście się nie domyślić. Więc tutaj mamy kamizelkę ratunkową, czyli klasyczny kapok. A na tym wytwornicę tlenu i aparat tlenowy IP5, który służył do ucieczki z wozu, kiedy na przykład stanął na dnie rzeki i zasadniczo trzeba było go tam porzucić. Bo takie sytuacje niestety też się zdarzały. A jak sami wiecie lub możecie się domyślić, w ciemnym czołgu, kiedy toniecie i nie wiecie, gdzie jest góra, gdzie jest dół, taka kamizelka może wam naprawdę uratować życie. No, o tlenotwórczym aparacie już nawet nie wspominając. Jak już mówiłem, to jest oznaczenie Przykarpackiego Okręgu Wojskowego. Na początku Okręgu Wojskowego w Siłach Zbrojnych Związku Radzieckiego, ale w latach 90. został odtworzony w ramach ukraińskiej armii. A pod nim oznaczenie, które ten czołg nosi oryginalnie, czyli polska szachownica. Ten model, ten konkretny wóz służył w Czarnym, w jednostce szkoleniowej. Swoją drogą udało mi się poznać kierowcę tego konkretnego czołgu. Ale to już historia, którą możecie zobaczyć na naszym TikToku. Często pytacie, czym jest ta fałka z przodu pancerza. I odpowiedź może nie jest do końca oczywista, ale to falochron. Kiedy czołg na przykład jedzie przez kałużę albo przeprawia się przez jakieś bajorko, woda mogłaby wlać się bardzo łatwo do przedziału bojowego kierowcy mechanika, czego kierowca na pewno by nie chciał, prawda? Nie chciałby. No, właśnie. A poza tym, te poprzeczne linie, to zasadniczo wspawane specjalne wzmocnienia, które służą do zatrzymywania rykoszetów, żeby chociażby nie zbiły peryskopu kierowcy. Poza tym w ten sposób da się odróżnić niektóre wersje 7.2. To znaczy w wersji pierwszej, czyli Uralach i Uralach 1 mamy takie oto ułożenie 4, w późniejszych mamy od 3 do 2. I naprawdę tych czołgów prawie nie da się rozróżnić bez czytania właśnie takiej tabelki, która mówi, gdzie i kiedy został wyprodukowany. Bo zasadniczo te wersje naprawdę bardzo skomplikowana rzecz i nie da się połapać po tym tylko i wyłącznie wizualnie. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już koniec, więc tankistami żegnamy się z wami. Do zobaczenia następnym razem.